tego momentu, kiedy zacząłem tutaj przenosić swoje zbiorniki, minęły już 2 lata. Przez ten czas główny plan, główna wizja tego, jak to pomieszczenie ma wyglądać, praktycznie się nie zmieniła. Cały czas staram się realizować ten pomysł, który wtedy miałem. Oczywiście w miarę możliwości finansowych oraz czasowych. W chwili obecnej mam tutaj jakieś 16 zbiorników. 16 zbiorników plus jeszcze pojemniki ze zbiornikami, pojemniki z roślinami. Z takich największych zmian, które się tutaj trafiły ostatnio, kosmetycznych oczywiście, to są te skrzynki. Udało mi się znaleźć trochę czasu, no i materiału na to, żeby pozbierać, poukładać takie skrzynki. Bardzo mi się podoba taka dekoracja. Od samego początku miałem zamysł, żeby to w ten sposób zrobić, żeby wszystkie te rzeczy akwarystyczne mieć w ten sposób pochowane. No i udało mi się w jakiś tam sposób to zrealizować. Co prawda one jeszcze nie są dokończone, no bo nie miałem czasu na to, żeby wziąć je, wyszlifować i ewentualnie później jeszcze pomalować, zrobić tak, jakbym chciał, ale jak wszystko z czasem już jest coraz to lepiej wszystko wygląda. W pojemnikach trzymam wszystkie swoje rzeczy, kamienie, korzenie, wszystko to, co może mi się przydać do dekoracji zbiorników. Po drugiej stronie również mi się udało co nieco poprawić dekorację, bo zasłoniłem tutaj tą część, w tym miejscu pod spodem znajdują się wszystkie moje wiadra, nie wiadra, to takie część mało dekoracyjna. Bardzo mi przeszkadzało, że to było zawsze na widoku. Starałem się ustawiać kamerę tak, żebyście nie widzieli tego bałaganu, który tam jest. No bo jak wiadomo, przy tych zbiorników, przy tylu zbiornikach i przy obsłudze tego wszystkiego, jeżeli nie macie na dużo czasu, no to niestety, ale bałagan zawsze będzie. Bo no jak nie ma czasu na to, żeby to posprzątać, no to niestety. Co prawda została jeszcze tamta część niezasłonięta, jeszcze tam są te skrzynki stare takie po warzywach, jak dobrze myślę. No tam z czasem mam zamiar również jeszcze, muszę dołożyć tutaj jedną nogę, tak żeby to ładnie wyglądało i również to zabudować, żeby tamtej części nie było widać. No i zacznijmy najlepszą część, moje zbiorniki. Po tej stronie mam trochę zróżnicowane te zbiorniczki. Pierwszy akwarium 70 litrów, jak dobrze pamiętam, na ziemi ogrodowej. Zresztą większość tych moich zbiorników jest na ziemi ogrodowej. W chwili obecnej posiadam tylko i wyłącznie jeden na substracie. Tu jest bardzo dużo podłoża do nasypanego. Na sam spód poszedł keramzyt. Na tego keramzytu, nie keramzyt, źle mówię. Tutaj była lawa wulkaniczna. Tej lawy dałem naprawdę bardzo dużo. Na tą lawę poszła ziemia i na ziemię piasek. I posadziłem roślinki. Nad całością świecą 2 lampy 10W. Filterek jest to kubełek taki mały zewnętrzny. Akwarium dobrze sobie radzi. Jedyny taki mały problem, no to tutaj są krasnale, w niektórych tam miejscach je widać. Sama natura, także nie ma tutaj co narzekać na to. W zbiorniku, tak jak w większości moich zbiornikach, ostatnio pływają gupiki. Tutaj są gupiki te w odmianie Blue Diamond. Mam zamiar troszeczkę zacząć się bawić ostatnio myślałem zresztą na temat ryb, czy iść w jakieś nowe ryby kupić, czy też może bawić się z tymi, co mam. Myślę, że gupki są na tyle ciekawymi rybami, na tyle dużo możliwości dają, że wystarczą mi te gupiki. Gupiki mam Blue Diamondy i zwykłe gupiczki Endlera. I wśród tych gupików widzę, że bardzo różne są kształty ich ogonów. I mam zamiar postarać się wyselekcjonować te, które mi się najbardziej podobają. Najbardziej mi się podobają oczywiście te takie podchodzące pod formę weloniastą, kiedy mają długie, szpiczaste ogony, takie mieczykowate. No i będę starał się te po prostu łapać i wyciągać do osobnych zbiorników. Tutaj w tym akwarium również mamy krewetki Blue Velvety, które ostatnio wymieniłem się za kilka sztuk swoich Neocardin. Kilka sztuk, tutaj 10, jak dobrze pamiętam, pływa tych krewetek. No ale w takim gąszczu może być trudno je złapać. Akurat jedna wyszła, jeszcze jedną gdzieś widziałem, ale teraz widzicie, nie umiem jej złapać. Wiem, że są, bo niekiedy jak siedzę, przyglądam się zbiornikom, to je widzę. Następnie mamy drugie akwarium 30-litrowe, akwarium, które staram się prowadzić jak zbiorniki wysokoenergetyczne z dużą ilością światła, dwutlenkiem węgla i nawożeniem. Co prawda ostatnio pod filmem, kiedy pokazywałem Wam ten zbiornik, pojawiły się komentarze, że zbiornik high-techowy to nie jest, bo nie ma tam
roślin, jak w zbiorniku high-techowym. No, muszę się z tym zgodzić. U siebie prowadzę głównie zbiorniki niskoenergetyczne, low-techowe i rośliny, które mam, no to są przeznaczone do takich zbiorników, czyli takich, które nie wymagają nawożenia, nie wymagają dużej ilości światła, no i nie wymagają tego dwutlenku węgla. Tutaj włożyłem większość z tych roślin. No co prawda nie wszystkie, no bo są też takie bardziej troszeczkę wymagające, jak Alternaria Ranicki Mini. Ona tutaj jest i Ludwigia Mini Red. Te roślinki są dwie takie, które mogą być dosyć kapryśne w zbiornikach bez tego nawożenia i bez dwutlenku węgla, ale nie można powiedzieć, że nie dadzą rady, bo również je mam w tych swoich zbiornikach i one tam rosną. Nie są co prawda gęste, bujne, nie wiadomo jak ładne, ale są i dają sobie tam radę. Zbiorniczek 30 fajnie sobie też radzi. Ostatnio, on jest co prawda na piasku, ale ostatnio mój synuś się trochę bawił i nawrzucał sporo tutaj substratu. Substrat sobie w moździerzu pomierzył i powrzucał. Kolejne dwa zbiorniki, których Wam jeszcze nie pokazywałem. Jest tutaj ścięty zbiornik, w którym próbowałem zrobić wodospad. Mówię próbowałem, no bo wodospad zamienił się w wolno płynący strumyczek. Jest tutaj co prawda woda, ona leci, ale tak jak mówię, tak delikatnie, że no z wodospadu z tego nie zrobię. Ale musiałem postawić zbiornik taki jako pierwszy, żeby móc później w przyszłości go poprawić i zrobić to jak należy. Akwarium wydaje mi się, że i tak wyszło mi dosyć fajnie. Jeszcze Wam go nie pokazywałem, dzisiaj Wam go również nie będę pokazywał z bliska, no bo nie jest gotowy. A tak jak to malarze nie lubią pokazywać swoich dzieł przed końcem, także ja też nie chciałbym pokazywać Wam tego zbiornika zanim on będzie gotowy, bo no tutaj wydaje mi się, że on ma potencjał dosyć duży, a jeżeli uda mi się go skończyć tak jak chcę. Jest jeszcze tutaj parę rzeczy, które wymagają ode mnie poprawy, na przykład muszę światło założyć większe. To światło potrzebuję no, po to, żeby chociażby ten mech, który tutaj jest, on żyje, bo żyje, no ale tutaj nad nim świeci na razie jedna taka lampka 5W, ona według producenta ma 5 W, a ile ona w rzeczywistości tam ma, no to tego nie wiem, może mieć nawet jeszcze mniej. Także ten mech w niektórych miejscach ledwo żyje. Tutaj mały zbiorniczek 14-litrowy, jak dobrze pamiętam, i on również jeszcze Wam go nie pokazywałem. I on poleci na półkę tutaj koło tych zbiorników, które tu są. Zresztą ta półka specjalnie została po to tak zaplanowana, żeby można było na niej poustawiać te zbiorniki. Akwarium zaliczyło spektakularny warsztat. Chciałem tutaj zrobić tak, żeby wszystko było szybko, pięknie obrośnięte i tak się stało, że popaliłem rośliny. Bałem się, że nic z tych roślin już tutaj nie zostanie, ale no, udało się na szczęście je uratować. I jako tako to rośnie. Odszedłem całkowicie od tego planu, który miałem początkowo. Początkowo chciałem tutaj dowalić nawozów, dwutlenku węgla i zrobić tak, żeby było naraz, na już, na szybko. No i tak wyszło, jak właśnie mówię. Wyszło jak wyszło, że z zbiornika praktycznie by nic nie było co do poukładania. Następnie zbiorniczek 60-litrowy, który już dobrze znacie. Odstawię trochę ten, żebyście tamten mogli lepiej widzieć. Akwarium 50-litrowe, z którym miałem dość spore problemy z iglonami. Z iglonami udało mi się wygrać za pomocą preparatów przeciwko glonom i zbiornik powolutku zaczyna odżywać, powolutku zaczyna wyglądać tak, jakbym to sobie widział. Co prawda nie jest jeszcze tutaj tak, jakbym to chciał do końca, ale już zbiornik idzie bardzo dobrze w swoją stronę. Muszę powolutku za niedługo. No tutaj jest dużo roślin takich, które bardzo powoli rosną, bo tu jest dużo epifitów, dużo jest. Mamy na przykład Anubiasa pangolino, mamy bucefalandry. No to są rośliny, które naprawdę potrzebują dużo czasu po to, żeby zarosły, a no one głównie tutaj stanowią ten fundament, tę podstawę tych roślin. I no, dlatego trzeba trochę na to poczekać, żeby ten zbiornik wyglądał tak jakbym to sobie wymarzył. W prawej części posadziłem, w sumie sam nie wiem nawet dlaczego posadziłem heterantherę i jakieś tam inne jeszcze rośliny. Te roślinki muszę wyciąć, ale powoli już zaczynam robić tutaj porządki, bo udało mi się założyć zbiorniczek ten, który mam tutaj za sobą. Za chwilę Wam pokażę, już Wam wspominałem zresztą o nim, to jest zbiornik po to, żeby tam wsadzać rośliny, które może mi się w przyszłości przydadzą, a jeżeli nie, no to wtedy ewentualnie już z nimi zrobię porządek.
Następnie mamy tutaj serię zbiorników. Zbiorniczek, już nie pamiętam ile to ma litrów. 10, 14, jakoś tak w tych granicach. Zbiornik, który oddaję mojemu synowi. Jak przychodzi, to przekłada sobie tam te rośliny, wymienia wodę. Jest bardzo zadowolony z tego. Sypuje substrat miesza z piaskiem. Podoba mu się, robi bajoro, także zadowolony jest. Zbiornik 100-litrowy, w którym mam kilka gubików i służy mi jako ta przechowalnia tych roślin. No i u góry moje 3,14 zbiornik, te dwie, w których robimy aktualnie test. Ziemia ogrodowa kontra substrat. No i tam już stary, zarośnięty przez Sagittarię zbiorniczek. Nad tym akwarium może troszeczkę dłużej chciałbym się zatrzymać w tym filmie, bo to jest zbiornik, który rzadko jest przeze mnie pokazywany i myślę, że prędko również nie będzie pokazywany, bo no, tu się nic nie dzieje. Jest to zbiornik 14-litrowy, gdzie praktycznie tylko i wyłącznie jedną roślinę mamy, czyli Sagittarię. Według mnie jest to przykład, że on mi się bardzo podoba. Nie wiem jak Wam, dajcie znać w komentarzach, ale według mnie jest to przykład, że zbiornik ładny nie musi być wcale udziwniony. Małe akwarium 14-litrowe, bez żadnej filtracji, bez żadnych nawozów, tylko i wyłącznie lampka podłączona pod czasowy włącznik. Tutaj nieraz jest tak, że zapomnę przez miesiąc czasu wymienić wodę. Nic się tu nie dzieje. Krewetki tutaj mieszkają. Te krewetki nie są w żaden sposób przeze mnie pielęgnowane. Również może to źle brzmi, ale też często zapomnę o tym, żeby je nakarmić. Tutaj tu jest na tyle glonów, że wystarczy dla nich. Zobaczcie zresztą, ile tu jest ślimaków. Akwarium jest dość mocno nieprzycięte. Przydałoby się je przyciąć, co zrobię dzisiaj zresztą. I jakbym je pielęgnował tak, żeby je przycinać regularnie, to myślę, że wtedy by wyglądało jeszcze lepiej, bo wtedy można by było wziąć i tą Sagittarię zaplanować, żeby było z przodu niżej, z tyłu wyżej. W momencie, kiedy ja tego nie robię, no to wtedy ona jest cała poprzerastana i zbiornik wygląda tak, jak teraz widzicie. Mi się podoba tak, jak jest, dlatego tak rzadko robię te cięcia, no ale kwestia gustu. Sagittaria ma to do siebie, że jakbyśmy ją nie cieli, nie trzeba się tym przejmować. Ona odrośnie. Co prawda te liście, które ucięliśmy, już z nich nigdy nie będzie. One są już do wyrzucenia. Ale reszta sobie poradzi. Tył nie tnę, bo tył chcę, żeby pozostał taki spory. Kolejny zbiornik 100-litrowy. Zbiornik taki, z którego byłem bardzo zadowolony z hardscape'u, który mi się tutaj udało ułożyć. No ale efekt końcowy później, który już został obrośnięty, jak już obrósł ten zbiornik, no to finalnie niezbyt mi się podobał i ostatnio zacząłem wprowadzać trochę poprawki, poprzycinałem dość mocno te rośliny, które były. Te rośliny z tyłu tutaj i tak dalej potrzebują troszeczkę być przycięte, ale no, na chwilę obecną i tak jestem zadowolony z tego, że udało mi się ten zbiornik doprowadzić do takiego etapu, tak jak jest teraz. Coś więcej zresztą powiem Wam w przyszłym tygodniu. Mam zamiar zabrać się za dalszą przycinkę w tym zbiorniku i za dalszy jakiś taki jego poprawę i za tydzień myślę, że Wam o tym opowiem. Następnie moja setka, następna setka, tych setek mam tutaj kilka, 3 zresztą pod rząd. Na temat tego zbiornika był ostatnio film, także nie będę się zbytnio rozgadywał. Jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam Was do oglądania. Udało mi się ostatnio również jeszcze wziąć i powiesić kolejne ramki. Ramki docelowo, tak jak sobie planowałem, pod każdym zbiornikiem jedna ramka. Nie wiem jeszcze co tutaj, jakie zdjęcia wrzucić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać, bo jak na razie mam tutaj swój dyplom za zajęcie miejsca, które mi się udało zająć w zawodach w Zabrzu, zorganizowanym przez Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów, które bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają. No i zbiorniczek mojego młodego przy akwarium. Ja go obsługiwał, nie wiem ile tu miał na tym zdjęciu, 3 lata, jakoś tak. Także od najmniejszych lat lubi babrać się w akwarium. No i następne 2 zbiorniki. Jeden znacie bardzo dobrze, drugiego jeszcze nie pokazywałem. To będzie pierwszy raz, kiedy tak go bliżej pokażę. 50. Ta 50. Ten akwarium towarzyszy mi już od bardzo dawna. Nie wiem nawet. Sam nawet nie wiem, kiedy ten zbiornik został założony, ale przypuszczam, że już ponad 5 lat temu. Zbiornik na ziemi ogrodowej, bez żadnego nawożenia, tylko i wyłącznie 10W lampa nad tym świeci.
filtr stary, jakiś filterek, który praktycznie w ogóle nie ma żadnego przepływu. Przypuszczam, że gdyby tego filtra tutaj nie było, to to akwarium również by sobie bardzo dobrze radziło. Ale tutaj nie ma co się dziwić, bo są rośliny, które są mało wymagające. Mamy tutaj zwartkę malajską w różnych odmianach. Podoba mi się ta zwartka, bo w momencie, kiedy ją nie przycinamy, no to wtedy te liście są większe. One są wtedy takie fajne, dość duże. A w momencie, kiedy ją przycinamy, no to na przodzie widzicie, jak ona wygląda. Te listki są wtedy małe. No i mamy tutaj również mikrozorium. I jeszcze co do tej zwartki malajskiej, bardzo mi się podoba, że w momencie, kiedy ją zasadzimy na przykład w formie epifitu, no to nie jest epifit oczywiście, ale jeżeli ją w tej formie zasadzimy, to ona sobie również bardzo dobrze daje radę, tak jak na przykład w tym zbiorniku. Tutaj to jest, posadziłem ją, zaszczepiłem, przywiązałem żyłką ją na tym korzeniu i super to się przyjęło. Zrobiło się coś w rodzaju takiego drzewka. Bardzo mi się to drzewko podoba. Gdyby to był większy zbiornik, to by to na pewno lepiej wyglądało, ale ten zbiornik trzeba zrestartować, także nie wiem, czy nie zrobię czegoś na wzór samotnego drzewa stojącego na jakiejś polanie, bo chodzi mi też takie coś po głowie, a te drzewko idealnie się do tego nadaje. Ostatni zbiornik praktycznie z tych takich dekoracyjnych, które mam, akwarium, które też założyłem dość niedawno, gdzie starałem się odtworzyć jakiś skalisty krajobraz. Szczerze powiedziawszy, nie jestem zbytnio z niego zadowolony. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie, jak zarośnie. Jeśli mi się będzie podobać, to zostawię, jak będzie takie mocno zarośnięte, a jeżeli nie, no to zlikwiduję całość. Jak na razie, no miałem troszeczkę inne wyobrażenie co do tego zbiornika. Niestety rzeczywistość wyszło jak wyszło. Myślę, że w tym zbiorniku, żeby on wyglądał tak jak ja bym chciał, musiałbym dołożyć jeszcze jedną lampę, ale na chwilę obecną nie mam zamiaru tego robić, no bo jak wiecie, ceny prądu poszły do góry i zresztą lampy z produktów, tak samo wszystkich ceny są dosyć ostatnio takie, że głowa boli. I dwa ostatnie zbiorniki, najmniej dekoracyjne, w praktycznie nic tutaj nie widać. Świeci tutaj jedna lampa 10W i jest mocno zarośnięty. Głównie tutaj jest zwartka malajska. Tutaj trzymam swoje krewety, to takie lepsze, chociaż ostatnio coś jest nie tak, widzę, bo nie widzę młodych, są same stare. Nie chce mi się mnożyć. No, przypuszczam, że podłoże już się wyczerpało. Jeżeli kogoś interesuje, co to tutaj jest w tym baniaku, to odsyłam do linku, który się pokaże. To jest zbiornik na samym dole. To był wcześniej taki mój zbiornik, gdzie trzymałem jakieś takie przydasie, jeśli chodzi o rośliny. Ten zbiornik mam zamiar zlikwidować. I nie wiem, czy go zlikwiduję całkowicie, czy też może coś tutaj zasadzę takiego, żeby to ładniej wyglądało. Jeszcze nie zdecydowałem. Na ścianie oczywiście wiszą obrazy od mojego taty. I tu mam jeden, drugi się maluje na tą drugą ścianę, bo ta ściana jest pusta. Tam no, przydałby się taki duży obraz również, żeby to ładnie wyglądało, żeby to wyglądało jak należy. Żeby dopełnić tą moją galerię domową. Nie tylko akwarystyczna będzie, ale również i z obrazami. I w tym filmie to by było na tyle. No, tego zbiornika 100-litrowego Wam nie pokazywałem aż tak dokładnie, no bo tak jak mówię, to jest zbiornik, który ma być dla roślin i on takich tymczasowych, które po prostu może jeszcze gdzieś wykorzystam. I on nie jest zbyt dekoracyjny. Także w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Hej!